Witam. 31 lipiec 2025 rok i mamy taką pogodę dosyć interesującą. No i już właściwie dzisiaj 5. dzień offsetki, która jest, no ale lew funkcjonuje, a jakże lipiec się kończy. Wiecie, lipiec to taki jest dziwny. Zobaczymy co jutro, jaka pogoda jutro, jaki będzie w ogóle dzień, jak będzie wyglądać to wszystko, co jest najpiękniejsze. Więc przypatrzmy się jutro oczywiście też pierwszy, no i powstanie warszawskie. To najważniejsza uroczystość jaka jest. Ja jestem wnukiem i synem osoby, która przeżyła to powstanie. Ale o tym będę mówił wieczorem, bo to jest ważne, dlatego że właściwie my dzieci czy też wnuki, powinniśmy to uszanować i powinniśmy chyba jakoś zaznaczyć to w jakiejś formie takiej, żeby ku potomnym, a najbardziej tym, którzy nie za bardzo pojmują, co to znaczy powstanie, co to znaczy mówić po polsku w tej chwili i odbudować to wszystko. A jesteśmy na kilka dni przed zaprzysiężeniem pana Nawrockiego i miejmy nadzieję, że prezydentem zostanie i będziemy mogli troszeczkę głośniej mówić, no i troszeczkę bardziej wyraźnie i żądać tego, co jest najważniejsze, czyli tej tak zwanej polskości. Ja widzę, że tutaj tak troszeczkę ciemno jest, ale miejmy nadzieję, że nie będzie tak ciemno w tym całym dziwnym układzie. Oj, zaczyna chlapać tutaj już, no ale trudno, jak zaczyna chlapać, to ja się skieruję w odpowiednim momencie ucieknę do altany i to do altany dosyć szybko, także sobie pogadamy i przeczekamy ten deszczyk, no bo nie ma co, a jak przerwać, a w dodatku renderuję filmy, także komputer jest zajęty, a mam tylko jeden komputer do działań filmowych, no więc to tutaj też wyszedłem na ten plac, no i tam wiecie, tam dalej to jest ta ławeczka astrologiczna, która uzurpuje sobie miejsce. Oj, słuchajcie, jest naprawdę wesoło, naprawdę pięknie chlapie, ale miejmy nadzieję, że ucieknę. Ja tutaj będę musiał jednak podnieść. Oj, tam ktoś jest. No trudno, to będziemy sobie rozmawiać troszeczkę ciszej, albo uciekniemy jeszcze gdzie indziej. Zobaczymy, tutaj jest też taka możliwość pod baldachim, taki uciec przy Tubajce. No jeżeli tam się uda uciec, to dlaczego nie usiądę tam sobie na skrzyneczkę i posiedzimy, popatrzymy jak to wygląda. Będzie tak troszeczkę śmiesznie, ale cóż, zawsze to lepsze niż nic. A jak to wygląda tutaj? No jest tam mnóstwo ludzi i zaraz zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Oczywiście tutaj pod drzewem byśmy mogli także przesiedzieć, a zaraz zobaczymy, czy jest to zadaszone, czy to nie jest zadaszone. Jeżeli jest, nie jest zadaszone. Oj, to niedobrze. Ale to poczekamy tutaj pod drzewem. Tutaj z tyłu mamy Tubajkę. To jest dawny dom ogrodnika. Tutaj mieszkał ogrodnik. Ja jeszcze go poznałem za dawnych czasów. Mówiłem kiedyś. Zresztą będziemy rozmawiać, bo to jest troszeczkę legenda, historia. Bo no jednak gospodarzyć na tylu hektarach, a to dosyć duży obszar i sam sobie dawał radę z tym wszystkim. Oczywiście, że prawdopodobnie miał jeszcze jakichś pracowników, których tam, zaraz wam coś pokażę. Jestem ciekaw, czy będzie widać ten deszcz, ale no zobaczymy.
Nie wiem, czy widać. Zobaczcie, latarnie stoją. Przepiękny widok. To trzeba przyznać, że ja uwielbiam ten moment po opadach, bo kostka, oj, coraz bardziej. No nic, ja się wycofam chyba. Słuchajcie, się lekko wycofam. Bo tutaj coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. No cóż, deszczyk. Lipcowy deszcz jeszcze nikomu nie zaszkodził. Ponoć to zaraza, bo wtedy się szybciej rośnie. Nie wiem, czy chciałbym jeszcze bardziej urosnąć niż jestem. Nie zaliczam się do jakichś tam super wysokich, ale wiecie co, ja sobie przejdę. Jednak przejdę tutaj bardziej do parku, bo tutaj mniej chlapie, po prostu jest więcej liści. O, jestem już. Schowałem się pod drzewami. Oczywiście tutaj nagle jasność, ale lepsze to. No i mamy z tyłu park. Lew i deszcz i pogoda deszczowa. Słuchajcie, to nie jest tak, że to jest nieprawidłowo. Jest to prawidłowo. Ja wiele razy bywałem właśnie w takich sytuacjach, kiedy piękna pogoda, a tutaj nagle deszcz. W lipcu zawsze jest tak na tym terenie. Pamiętam, kiedy moi koledzy bardzo walczyli o lipiec. Mnie to było obojętne, bo ja jak pracowałem, to krótko mówiąc rzadko jeździłem nad morze, bo wolałem jeździć do kolegi w góry. Wtedy właśnie bardziej kochałem góry, dlatego że on miał ośrodek potężny, który już został zlikwidowany, został sprzedany konkretnie. Tutaj jak się jedzie na Zakopane, ogromny ten ośrodek, bo to właściwie taki hotel, przede wszystkim dla tych, którzy lubili jeździć na nartach i chcieli wypady w różne miejsca, na przykład do Wisełki, czy jeszcze gdzieś tam sobie pojeździć na tych stokach, na tych różnych miejscach. To było świetne miejsce, bo to takie można było pojechać i do Rabki, obojętnie gdzie, we wszystkie miejsca, jakby baza taka wypadowa. Zresztą on to też zapewniał, zapewniał i jeszcze inne rzeczy, które no, były takie dosyć interesujące. Ja bym chciał gdzieś tak stanąć, żeby naprawdę nie chlapało, bo tutaj zaczyna chlapać coraz bardziej, a to mnie się za bardzo nie podoba. Dlaczego? No dlatego, że po prostu nie widzę, żeby to przestało. No ale tak jest. No cóż, czasami tak trzeba. Ja troszeczkę żałuję, że nie zabrałem ani telefonu, ani nic, bo by mnie tutaj jakiś parasol przynieśli. A jak nie, no to ucieknę tam tutaj do tej altanki, chociaż to kawałek. Na pewno mnie dobrze zmoczy wtedy. A ja tutaj w tej... no nie, no troszeczkę za mocno, słuchajcie. Troszeczkę zbyt wulgarnie, nazwijmy to. Może jak pójdę na tamtą stronę, to będzie tutaj bardziej więcej liści, chociaż nie, jeszcze gorzej. To jednak tutaj zostanę, bo tutaj jest jakoś tak sucho, suchawo, powiedzmy, że tak, ale tutaj coraz bardziej. Mnie się to zupełnie nie podoba. Widocznie te wszystkie liście namokły. No nie. Nie za bardzo mi się to podoba. To już zupełna bzdura. Słuchajcie, na razie. Witam. Znowuż 1 sierpień 2025 rok. Jeszcze nie godzina W, ale lada moment. Ale wtedy znajdę się na Piotrkowskiej. Na Piotrkowskiej zobaczymy, jak łodzianie obchodzą najważniejszą
właściwie historię Polski. Bardzo mnie to interesuje ze względu na to, że przecież, tak jak powiedziałem, moja babcia, mój dziadek i moja mama byli uczestnikami tego wydarzenia właśnie tragicznego, jednocześnie chyba najbardziej doświadczającego. Co to jest Polska? Kto to jest Polak? Kim jest Polak? To nie jest zaciśnięta pięść. To jest walka o wolność, o wiktorię wspaniałego zwycięstwa. O tym będę mówił będę starał się tak przejść, żeby przejść koło Urzędu Miasta, czyli najważniejsze miejsce to tak mniej więcej Piotrkowska 100, tam jest chyba 112, że się nie mylę, albo nie pamiętam. Zresztą nigdy mnie to nie interesowało, bo mimo że jestem tam jakimś związany z tym miastem, ale nie aż tak strasznie, bo jednak Warszawa jest mi bliżej, powinienem być w Warszawie. Nie mogę być w Warszawie, dlatego że okoliczności, które tutaj sprzyjają mnie, no i obowiązki dosyć poważne. No widzieliście wczoraj deszcz, dzisiaj dalszy. Starałem się nie zmienić odzieży, ale koszulę musiałem zmienić, dlatego że tamta zupełnie zmokła, bo był deszcz. Ale się cieszę, że jesteście, cieszę się, że ja jestem. Cóż, lew panuje dzisiaj Dłada Samsa, Skorpiona, czyli jedna z najbardziej ciekawych, czyli opozycja w stosunku do całej sytuacji. No cóż, Dłada Skorpiona bardzo ciekawa dla Lwa oczywiście, bo finansowa. To trzeba przyznać, że to jest przede wszystkim psychologia, no i powstanie, przede wszystkim powstanie. Zwróćcie uwagę, wszystko się dzieje dokładnie, to jest któraś tam rocznica, 80, zaś pierwsza powstania. Nie można liczyć tak. To nie jest tak, dlatego że powstanie mamy w sercach, mamy w żyłach, mamy w swoich genach i to udowodniliśmy teraz na granicy. To powinna być też ta data, powinna być tak samo traktowana wysoko, tak samo wspaniale, bo to wszystko świadczy tylko o tym, że jesteśmy narodem, który mówi jednym językiem i stoimy wszyscy równo w szeregu, bezwzględnie na to, czy nas to dotyczy, czy też nie. Jesteśmy zwarci i gotowi. To zwarcie i tą gotowość pokazali młodzi chłopcy w Warszawie wtedy w powstaniu, ale o tym będę mówił o 21 prawdopodobnie, bo spotykamy się o 21 w Owsetce. Jeszcze na razie nie TV, ale lada moment. Jeszcze zobaczymy, kiedy to wszystko przed nami, wszystko jest, jak to się mówi, palcem na wodzie pisane, ale to jest ze względu na to, że trzeba rozpocząć, trzeba kontynuować. Owsetka już istnieje bardzo długo, bo Owsetka w filmie jest tą Owsetkę, którą poznaliście, no i wszystko robię już od iluś lat pod hasłem Owsetka. Oczywiście film nie chcę wymieniać co jeszcze, bo tego jest naprawdę dużo, ale to wszystko dowiecie się dopiero z czasem, kiedy rozpoczniemy bawić się w te wszystkie historie, które będziemy realizować skumulowane. No cóż, lew, skorpion. Z czym wam się kojarzy? Mnie najbardziej z Placem Czerwonym i z mauzoleum Lenina, bo wszystkie mumie to skorpiony zabalsamowane, oczywiście w kokon, no bo to ten pająk się tam przypałęta, oprzedł, no i zakonserwował. Czy tak jest? No jest. Dlaczego bankowość? No bankowość też, zresztą jak ktoś oglądał Rothschilda i medycynę, to jego pomysł no wreszcie odszedł i miejmy nadzieję, że w tej chwili zupełnie inaczej podejdziemy do tego zagadnienia poprzez człowieka, którego ojciec został zastrzelony, no i stryjek też.
Czyli mówię, wiecie o kim. Nie będę tutaj mówił, dlatego że no trudna astrologia wymaga tego, żebyście troszeczkę ruszyli tą szarą masę swoich zwojów mózgowych, które jednak czasami trzeba uruchomić, bo inaczej mamy zbyt miękkie myśli. A twarde myślenie jest to pozytywne myślenie, bo wtedy wiemy, że istniejemy i że jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Ale to jest jeszcze mało. Astrologia, wynik astrologiczny jest taki, że dzisiaj naprawdę dobry moment, dlatego że właśnie ten wrzesień i także 6 dowiemy się prawdopodobnie, że nie będzie żadnych przeszkód, że mamy nowego prezydenta i ten prezydent też potrafi nie tylko, ale ma gotowy atrybut w swoim działaniu. Patrzę, tutaj chłopak jeździ na takich rowerze dosyć interesująco, na tych takich balonowych oponach, który też mnie interesuje, ale wiecie jak to jest, z wiekiem już człowiek traci jakby energię, a już najbardziej chęci do jakiegoś poruszania się. W dodatku ja się przyzwyczaiłem przez ileś lat jeżdżenia, a to jest to, co najbardziej lubię. Zobaczcie. Zobaczcie ten widok. Ta latarenka, tutaj to wszystko, jeszcze jak się upiększy liśćmi, to wygląda to naprawdę bajecznie tutaj. Ta atmosfera. Uwielbiam ten moment, ten fragment, właściwie moment filmowy, ale ten fragment tutaj, dlatego że daje to jakiś taki romantyczny charakter. Oczywiście tam dalej są budynki Księżego Młyna i to wszystko, co się dzieje, no ale tak jest. No znowuż chlapie i znowuż będę musiał uciekać. Będzie to zbitek dwóch filmów i dwóch relacji. Uciekam w drzewa, bo zaczyna chlapać coraz bardziej. Boję się, że znowuż runie na mnie jakiś deszcz, a nie mam zamiaru z kolei spędzić pół dnia. Gdzieś tam pójdziemy jakimiś takimi dziwnymi. Tutaj a dlaczego mam wam nie pokazać, jak to ładnie wygląda? Tutaj idziemy alejeczką, oczywiście przez mostek. Mostek już znacie wielokrotnie. Tutaj mamy taki ala staw, malutki, a po tej stronie już jest dosyć potężny. Znaczy potężny, na te warunki to wcale nie jest potężny, ale tutaj, bo ktoś by pomyślał, to jest taka sadzawka tylko, ale no cóż, Łódź, no mamy stawy, ale stawy mamy, nie jeziora. My nie mamy jezior. I mamy stawy Jana i jeszcze jakieś są. No i jeszcze w Arturówku jest taki też staw, który jest bardzo wyjątkowo niebezpiecznym stawem, bo tam ciągle ktoś ginie. Topi się ze względu na to, że tam jest rów wykopany taki i wciąga po prostu ludzi, którzy nie potrafią pływać, a w dodatku tam jest też zmiana temperatur dosyć potężna, a łodzianie ogólnie nie potrafią pływać. Nie jesteśmy miastem, które mimo to, że mamy wielu żeglarzy, mamy dobre osiągnięcia w żeglarstwie nawet, ale co do pewnych działań takich raczej. W gliniance człowiek się nie nauczy pływać. I dlatego też dzisiaj ta woda skorpiona, bo to wiecie o co chodzi. Tutaj macie ten staw. Już zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O, tak. Bajecznie jest. Faktycznie jest to bajecznie. Pięknie wygląda ta wierzba płacząca, która spływa i ona tam wpadła, aż bo się połamała, ale tak kiedyś wierzba płacząca była bardzo nachylona i wyglądało to fantastycznie, ale przyszła burza i zrobiła swoje. No,
trudno, przyroda broni się przed pięknem, bo walczy o byt, a nie o piękno, a jednak czasami to jest dosyć charakterystyczne, także wejdziemy chyba sobie do altanki, w altance podyskutujemy na ten temat, bo to też jest dosyć ładne, a ta altanka jest tutaj naprzeciw. Ja wczoraj nie zdążyłem do tej altanki ze względu na to, że było tutaj mnóstwo ludzi w tej altance. Schowali się przed deszczem i mam nadzieję, że w tej chwili będziemy mogli znaleźć się w tej altance, pobyć przez kilka sekund, tak żebyście usłyszeli, jak się mówi w altance, jaki jest pogłos, bo to jest też ważne. Stąd się też tutaj czasami odbywają się balety. Zresztą w którymś filmie pokazywałem te balety, no i zdemonetyzowano mnie ten fragment. Powiedzieli, żebym zdjął. Jestem na w super środku altanki, no i macie tutaj właśnie dookoła wszystko, widzicie jak to wygląda, no i proszę, no a ja jestem tutaj i w ten sposób sobie mogę mówić, przepiękny głos, no i właśnie przejdę troszeczkę spokojniej, bardziej spokojnie i na czym tutaj można sobie chodzić, no jest to takie echo, ale do przetrzymania. Tutaj też tak na środku róża wiatrów, zobaczcie, widzicie, tutaj, także mamy środek, mamy zaznaczony, to też jest ważne, no i wszystko ok, a w tej chwili będziemy biegać już do pracowni, bo ja zrobiłem tylko takie krótkie działanie, no już głos się od razu zmienił, to echo, teleecho z panią Dziedzic, Ireną zresztą. Uważam ją za najlepszą prezenterkę, jaka była w Polsce. Uważam, to jest, no i audycja Teleecho dla mnie było genialne, bo wtedy po raz pierwszy usłyszałem o astrologii. To pamiętam, wyobraźcie sobie, jak było to dawno. I usłyszałem wtedy od człowieka, który prowadził to, że to nie jest ten kosmogram, bo ta osoba by była tutaj grubsza, a tutaj jest cięższa, bardziej szczupła. To wynika z tego, że to jest zła godzina podana i tutaj poprawiono tą godzinę na wizji. No fantastycznie, mówię, kurczę, niemożliwe, jak to jest. Długo czekałem, bo czekałem mnóstwo lat, żeby dzisiaj zrobić to samo i powiedzieć, że to nie jesteś ty, tylko to jest tam i dlatego też czekam na wasze telefony, że możecie dzwonić. Oczywiście możemy się pobawić, tylko to jeszcze nie chcę robić takich typowych porad, dlatego że czekam na offsetkę dopiero wtedy, jak będziemy robić godzinowo, ale jeżeli macie jakikolwiek delikatny problem, zawsze pomogę rozwiązać go oczywiście na wizji. Słuchajcie, co do tych wszystkich intymnych spraw, jakie godziny urodzenia, wolę to przez telefon zrobić, dlatego że ja sobie wbijam i wtedy wiem, że nikt tego nie podejrze, dlatego że no, są sposoby na to, żeby tego nie było. A dwa, nie za bardzo bym chciał, ponieważ jest to RODO. Te wszystkie dane, które są mi niepotrzebne, będą na przez słuchawkę, także widzowie nie będą wiedzieli. No ci, którzy będą chcieli, to oczywiście, że mogą wejść w system archeologiczny i odnaleźć to wszystko, chociaż wątpię, bo takich odważnych, mimo że ja znam prawie 70% astrologów w Polsce, ze względu na to, że bywałem na tych zjazdach i niewielu doszło, a jeżeli doszli, jeżeli mnie nie znają, to znaczy, że nie wiedzą nic o astrologii. A nie znają wtedy Leszka Weresa, nie znają Leona Zawadzkiego, a szczerze mówiąc, tak reszta to się przykro, ale łącznie ze mną nie liczy. Czyli właściwie astrologia, dopóki jeszcze profesor Leszek Weres żyje,
kto tą astrologię prowadzi. Mimo to ja jestem bardzo mu wdzięczny, zresztą tak wszyscy my, weresowcy, tak nazwijmy to, którzy uczyli się u Leszka Weresa lub też u jego uczniów, chociażby tutaj Jarek Gronert, który uczy też, czy jeszcze kilka osób, które uczą. Większość, niewiele osób uczy. Dlatego, że są to ludzie, którzy wolą mieć dla siebie tą wiedzę. I ja ich bardzo szanuję, bo to też jest pewna forma, że wiem i nie starzeję się, ponieważ ćwiczę sobie umysł poprzez takie programy, jak ja prowadzę, czy też jakieś inne, bo można by było powiedzieć, że ja tylko propaguję astrologię, bo taka jest prawda, taka jest rzeczywistość, że ja tutaj nie tyle namawiam, co pokazuję, jak astrologia działa, bo w rzeczywistości astrologia jest taka troszeczkę, powiedzmy, że tajemną wiedzą, co nie jest prawdą. Jest bardzo... czy astrologię można... czy można ją pojąć? Nie ma problemu, tylko trzeba mieć chęć. Trzeba mieć chęć i po prostu wierzyć w to, że to, co widzicie, nie wiem, tam jest jakiś, nie wiem, coś tam, ale poczekamy, zobaczymy. Także tak to wygląda, także astrologii można się naprawdę nauczyć, poznać ją i szczerze mówiąc, czy namawiam. Pamiętajcie o tym, że astrologia Was zaprasza, a nie Wy idziecie do astrologii. Jeżeli Wy idziecie do astrologii, to nie jest tak. Ona musi zaprosić Was. To ona wybiera Was, a nie Wy wybieracie astrologię. To nie jest prawda. Astrologia jest dziwną dziedziną, bardzo dziwną dziedziną. To jest bardzo charakterystyczne ze względu na to, że później wciąga coraz bardziej. Mógłbym powiedzieć, że to jest bagno, ale bagno się źle kojarzy. Ale można by powiedzieć, chodź tu. Wiecie, że jest takie drzewo? Chodź tu. Ale z tego drzewa już się nie wychodzi, bo igły są tak ustawione, że cofnąć się nie da. Można tylko... i zostaje się już do końca życia. Więc to chodź tu, ta astrologia. Trzymajcie się. A teraz Wam do następnej mojej transmisji albo do następnego filmiku. Do zobaczenia, z Bogiem.